pracy naukowej zajmuję się przede wszystkim opracowywaniem nowych technik mikroskopowych, które służą do szeroko pojętej diagnostyki. Próbki, które badam, to wszystko to, co można umieścić na szkiełku mikroskopowym, a przede wszystkim w naszym przypadku są to próbki krwi, wycinki tkanek, organoidy komórkowe czy sferoidy komórkowe, które poddajemy szerokiej analizie. Celem tego projektu jest opracowanie nowego mikroskopu, który opierać się będzie na optycznej tomografii koherencyjnej, czyli OCT. OCT jest techniką, która obecna jest w wielu gabinetach okulistycznych, w szpitalach, a wykorzystywana jest do tego, żeby zwizualizować nasze oko. OCT jest niesamowitą techniką i pozwala na bardzo dużo, ale ma swoje ograniczenia, a niektóre z nich my będziemy chcieli rozwiązać w naszym grancie ERC. To, co będzie efektem naszego projektu, to jest technika pomiarowa, która pozwoli na stworzenie trójwymiarowej mapy współczynnika załamania naszego oka, a współczynnik załamania informuje nas o tym, jak szybko światło biegnie w danym fragmencie naszego oka. Taka mapa pozwoli na zupełnie nowe zastosowania. Prace w projekcie obejmować będą kompleksowy rozwój systemu pomiarowego wraz z jego walidacją. Zaprojektowany i zbudowany zostanie nowy system pomiarowy dedykowany do badań rogówek. Przygotowane zostanie oprogramowanie zarówno do rejestracji danych, jak również do rekonstrukcji wyniku. Na koniec system zostanie sprawdzony zarówno na dedykowanych obiektach kalibracyjnych, jak również na rzeczywistych rogówkach mysich. Największe szanse na zastosowanie naszej techniki widzimy w diagnostyce chorób rogówki, a także w pomocy przy laserowych korekcjach wzroku. Około połowa ludzkości walczy w tym momencie z jakąś formą wady wzroku. Ja sam jestem po takiej operacji i nasza technika odzyskiwania współczynnika załamania w odbiciu pozwoli nam na lepsze przygotowanie pacjenta do zabiegu i na opiekę pooperacyjną. Również nowa generacja takich zabiegów laserowych polega właśnie na modyfikacji współczynnika załamania w rogówce i nasza metoda byłaby komplementarna, niemalże idealna do również przygotowania do takiego zabiegu i weryfikacji efektów. Inspiracją do projektu jest system QT-OCT, który rozwijamy w naszym zespole. Wyobraźmy sobie, że światło jest wiązką fotonów, która przechodzi przez tkankę. Część fotonów przejdzie przez tkankę szybko, a część się rozproszy i opuści tą tkankę później. Te właśnie rozproszone fotony są dla nas najbardziej problematyczne, ponieważ uniemożliwiają uzyskanie dobrego obrazu badanej próbki. Opracowaliśmy technikę, która pozwala na odseparowanie fotonów wczesnych od późnych, natomiast jej zasadniczym ograniczeniem jest fakt, że działa ona w transmisji, co oznacza, że kamera musi znajdować się po drugiej stronie w stosunku do źródła światła. W grancie ERC planujemy przenieść tę technikę do odbicia, co jednak jest wymagającym i skomplikowanym zadaniem. Uzyskanie przez nas grantu ERC Starting Grant umożliwi nam wyposażenie laboratorium we wszelką niezbędną aparaturę, ale przede wszystkim jest szansą na realizację fascynujących badań przez najbliższych 5 lat.